No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku testujemy Xpenga, czy Xpenga, jak kto woli, G9. Także oglądajcie. Dostaliśmy do testów dzięki uprzejmości Inchcape, czyli firmy, która jest dystrybutorem Xpenga, no i oczywiście samego Xpenga, Xpenga G9 do testów. Myśmy już umawiali się chyba ze 3 razy, tylko ze względu na obłożenie pracą nie byłem w stanie po prostu podjechać tego samochodu, przetestować, no i wreszcie ten czas znalazłem. Więc dostaliśmy samochód na weekend, no i po prostu będziemy jeździć i dzielić się z Wami naszymi spostrzeżeniami oraz próbowali ten samochód w naszym zakresie i na naszych możliwościach przetestować. Pierwsza rzecz, którą zawsze z Wami się dzielimy, to są nasze pierwsze wrażenia. No i te pierwsze wrażenia są bardzo specyficzne, bo muszę Wam powiedzieć, że ten samochód na przykład mnie zaskoczył na wiele sposobów. Może nie tyle co zaskoczył, może jedna rzecz jest bardzo ważna. To jest samochód, który bardzo łatwo do niego dostosowują się ludzie, którzy mieli wcześniej Teslę lub mają Teslę. Dlatego, że ten Xpeng korzysta bardzo mocno ze spuścizny Tesli i bardzo wiele systemów działa niesamowicie podobnie. Tak? Czyli mamy bardzo podobne manetki, mamy podobnie włączonego autopilota. No po prostu Xpeng wzorował się bardzo długo na Tesli, nadal zresztą częściowo się wzoruje. Więc to powoduje, że ten samochód jest dla nas łatwiejszy w przystosowaniu się. No i dla mnie też. Tak? Czyli wiele rzeczy po prostu robię totalnie intuicyjnie, będąc właścicielem Tesli. Z takich rzeczy kolejnych, które mnie zaskoczyły, to jest komfort jazdy. Nie spodziewałem się tak bardzo komfortowego pojazdu. Ja miałem okazję w tym samochodzie siedzieć, myśmy byli i na premierze. Tak. I Adam, którego zresztą pozdrawiam przy okazji, któremu dziękuję, był u nas tym samochodem na teście podnośnikowym. Natomiast nie miałem okazji tym samochodem jeździć dłużej, no i muszę powiedzieć, że ten samochód to jest naprawdę krążownik. To jest po prostu krążownik. To jest bardzo duży, bardzo wygodny i bardzo, jak na razie przynajmniej, cichy samochód. Jedna rzecz taka negatywna związana z tym jego rozmiarem to jest taka, że naprawdę, nawet jak sobie podniosę siedzenie totalnie na maksa do góry, to mam problem z widzeniem poza maską, tak? Czyli poza przestrzenią przedniej maski. Przednia maska jest tak wysoko, że mam problem na przykład z wjeżdżaniem w zakręty. Nie widzę tego, co dzieje się po prawej stronie i omijam te zakręty. Patrzę się pyta, co tak szeroko wjeżdżasz? No właśnie dlatego, że nic tutaj nie widzę, a nie mam zwyczaju korzystania z kamer, no po prostu jestem starej daty. Nie mam zwyczaju korzystania z kamer przy jeździe do przodu. Ani z żadnych systemów. Ja Ci tylko tutaj przerwę, bo Ty mówisz, że ten samochód jest duży, a ja chciałam tylko powiedzieć, że pierwsze moje wrażenie, że w środku z kolei jest mało miejsca. Bo ja sobie na przykład odsuwałam fotel do tyłu i jest maksymalnie odsunięty do tyłu, a mam wrażenie, jakby był na maksa przesunięty do przodu. Trochę tak jest. Tu się z Tobą zgodzę, bo tutaj to chyba działa tak, chociaż czekaj, odsunę sobie, tutaj to działa tak, że im on jest wyżej, tym chyba bardziej, tym mniej można go odsunąć. Czekaj, sprawdźmy to. Tak, jak fotel jest niżej, to wrażenie odległości jest większe. Natomiast jak fotel jest wysoko, to wrażenie odległości jest inne. Jest też jeden mankament, na który na razie przynajmniej nie znamy odpowiedzi. Wydaje mi się to nielogiczne, ale na tą chwilę nie znaleźliśmy w ogóle regulacji kierownicy. A jak wsiadłem do samochodu, to po prostu jakby owal kierownicy wycina mi część instrument clustera. Oczywiście nieważną część, ale po prostu jestem do tego nieprzyzwyczajony. No i szukaliśmy w ustawieniach tutaj na ekranie, czy w ogóle gdziekolwiek indziej możliwości regulacji kierownicy. Nawet pytaliśmy asystenta głosowego, no i asystent głosowy twierdził, że się jeszcze tej funkcji uczy. Samochód sprawia wrażenie samochodu luksusowego, tak? Czyli w kontekście wyposażenia, w kontekście tego, jak jest wykończone wnętrze, to wszystko jest miękkie. Co prawda jest to sztuczna skóra, ale są tutaj takie stylizowane przeszycia. Mamy Ambilight, mamy dodatkowy ekran. Co fajne jeszcze jest, to też dodam, że ja widzę tylko instrument cluster i widzę tylko ten ekran centralny, natomiast tutaj jest taka szybka zastosowana, że ja nie jestem w stanie zobaczyć tego, co znajduje się na ekranie, który jest przed Patrycją, bo tutaj mamy 2 duże ekrany. I to jest pewnie spowodowane tym, że można tutaj korzystać z jakiegoś kontentu, którego ja jako kierowca nie powinienem oglądać ze względu na to, żeby się nie rozpraszać, ale do tego też jeszcze dojdziemy. No bo próbowaliśmy włączyć YouTube'a podczas jazdy, to się nie udało. Znowu, Patrycja mówi, że jest mało miejsca. Fakt jest taki, że rzeczywiście teraz, jak o tym powiedziałaś, to poczułem się trochę jak w Y, nie jak w X-ie, ale to też powód tej gigantycznej konsoli. Ja już mówiłem to na premierze i mówiłem to podczas chyba tego, kiedy G9 była u nas w warsztacie, że po prostu fajnie, że tutaj jest ta przestrzeń, o której będzie zresztą mówiła Patrycja, natomiast nie fajnie, że mamy ograniczony ruch nóg. Jednak ta taka swoboda, która występowała w pierwszych Teslach, mówię tutaj o Teslach S-kach, strasznie mi brakuje w samochodach elektrycznych, bo to jest coś, co No, widzisz, a ja na przykład uważam, że to położenie telefonu w tym miejscu jest bardzo fajne, bo jest widoczny.
Ja rozumiem, tylko to można byłoby osiągnąć na wiele różnych sposobów. Niekoniecznie potrzebujemy tego miejsca aż tyle zajmować, żeby położyć te telefony. Po prostu to jest za mocno zabudowane. No w mojej ocenie, tak? Tak, masz rację, sprawia wrażenie takiego przytłaczającego. Ja myślę, że też bardzo mocno położono nacisk na wygłuszenie, bo faktycznie, co prawda tego jeszcze nie testowaliśmy na autostradzie czy na drodze szybkiego ruchu, ale ten samochód wydaje się naprawdę bardzo wygłuszony. I pewnie to, że tego materiału tutaj jest tak tyle podokładane i że ten materiał jest taki miękki, powoduje, że ten samochód jest taki wygłuszony. Więc prawdopodobnie to też zmniejsza jego kubaturę wewnętrzną. Tak więc... No coś za coś, mówiąc krótko. Przywołując to, jak mieliśmy ten samochód na podnośniku, pamiętam, że tutaj mamy zawieszenie wielowahaczowe, czyli zawieszenie bardzo komfortowe, no i bardzo wypasione, co tu dużo mówić. Ten samochód jest naprawdę samochodem wysokiej klasy pod wszystkimi względami. Jedzie się bardzo fajnie, bardzo wygodnie, samochód bardzo fajnie się kontroluje i bardzo fajnie się poddaje wolantowi. Czyli to nie jest tak, że on jest nadsterowny czy podsterowny, tylko jest taki pływający. To jest taki po prostu krążownik szos, jeszcze raz to powtórzę. Pancernik bym powiedział nawet. Mamy też fajną widoczność. W zasadzie oprócz tyłu, na godzinie gdzieś 11, 12 jest delikatnie widoczność ograniczona. Czyli tak jak patrzymy w tył w prawo, tył w lewo, to mamy lekko ograniczoną widoczność przez takie dosyć grube słupki z tyłu, ale to występuje w większości samochodów, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Wciąż nie mogę się pogodzić z tym, że ta kierownica jest w takim pojedynczym ustawieniu i że nie mogę tego zmienić. Asystent głosowy cały czas mi mówi, że się ciągle uczy tej funkcji, więc nie jesteśmy w stanie sobie tutaj niestety pomóc. Dobrze, słuchajcie, więc włączam autopilota. Jesteśmy na obwodnicy Warszawy. Zgodnie z referencją jednego z naszych widzów zrobiliśmy 88 na godzinę, żeby ciężarówki nie musiały nas wyprzedzać. No i jedziemy. Ja puszczam kierownicę, w sensie oczywiście trzymam cały czas ją pod lekką kontrolą. I zobaczymy, co będzie się działo. Samochód zmienia sam pasy, to sprawdziłem. Czyli to jest trochę jak Enhanced Autopilot w Tesli. Please lightly turn the steering wheel. Oczywiście ja tego nie robię. Czekamy. Daję sygnały dźwiękowe. Szarpie mnie pasem. Take over the vehicle now. O proszę, tutaj nawet się pojawił coś takiego komunikat. Ale jedzie. No i rozłączył się, a nie, trzyma się cały czas. Czyli widzicie, dobrze, już teraz widzę, jak to działa. Więc działa to tak, że autopilot działa do pewnego momentu, później się on po prostu wyłącza, natomiast cały czas pozostaje lane assist. Czyli samochód będzie się odbijał od pasa, znaczy od brzegu pasa do brzegu pasa, ale będzie się trzymał w szynach i nie zjedzie nam. Natomiast nie robi tego, co ja lubię najbardziej, czyli nie zatrzymuje się powoli i nie włącza awaryjnych. Wydaje mi się, że to jest najlepsza możliwa opcja. Występuje ona w większości samochodów, oczywiście też w Tesli. Także autopilot działa super, no przypominam, że zmienia też pasy, to jest naprawdę dużo. Zresztą z tego, co oglądałem filmiki na chińskim, czy jakimkolwiek na chińskim YouTubie, przepraszam, chińskie materiały na YouTubie, no to tak naprawdę ten samochód też w zasadzie jest zdolny do jazdy autonomicznej, albo przynajmniej w dużej mierze autonomicznej. Ma bardzo zaawansowany system autonomicznego parkowania, no ale w naszym europejskim systemie ten pilot działa tak sobie, w kontekście przynajmniej bezpieczeństwa. Także myślę, że tutaj dobrze byłoby, żeby producent to pod względem rynku europejskiego dopracował, to się pojawił jakiś razu komunikat, a system się zupdate'ował w międzyczasie. No i bardzo fajnie. Pierwszy test od 0 do setki w trybie Sport. No i po temacie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to tylko tyle, że w tym trybie Sport on dosyć dziwnie taki ma początek przyspieszenia. Ale to chyba po to właśnie, żeby uchować te półosie. Czyli nie ma takiego tysz do przodu, takiego strzała, tylko tak sobie na początku powoli tą prędkość rozkręca, a później nam bardzo mocno przyspiesza. Dobrze, i teraz przestawimy sobie tryb tylko jazdy. Vehicle Drive. Standard. Tak jakby trochę lepiej. Jakby trochę lepiej niż Sport. Teraz próba w trybie Eco. Rzeczywiście jest Eco, ale to dobrze nawet. Muszę też przyznać, że wziąć pod uwagę nasze tutaj, jakby to powiedzieć, szaleńcze jazdy, przyspieszanie, zwalnianie i tak dalej, to zużycie energii nie jest jakieś gigantyczne, bo mamy na tą chwilę 21 kWh na 100 km. To jest przy takim
przy takim deptaniu to jest naprawdę niezły wynik. No więc słuchajcie, teraz zaczynamy test jazdy w cudzysłowie offroadowej, czyli troszeczkę poza asfaltem. Jedziemy teraz taką drogą, tutaj zresztą będzie widać, Patrycja nagrywa telefonem, taką drogą z przełomami, taką drogą polną. No i kurczę, co ja mogę powiedzieć? Trochę buja, trochę taki, chociaż... Nie no, zawieszenie jest naprawdę... Na pewno jest cicho. Cicho jest, tak, bardzo cicho. Nic nie stuka, nie wali. Przynajmniej niewystarczająco głośno. Nie no, jak na takie dziury, no to nie buja jakoś No strasznie nie, to są mocno. bardzo duże dziury. Inny samochód tutaj by naprawdę dawał czadu. Jeszcze jakieś błocko mamy, żebyśmy tu nie utknęli, cholercie. Nie no, napęd na 4 koła robi. Elegancko. Bardzo elegancko. No. Jest bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze jest. Słuchajcie, udało mi się znaleźć regulację kierownicy. To tutaj Patrycja będzie pokazywała też na przebitce. Po prostu zrobimy tak jak to Teslowy taki system. I sobie szukamy steering wheel regulation i proszę bardzo, tak jak w Tesli. Bliskość i oddalenie kierownicy jedną rolką, a drugą rolką góra-dół. Także jest super. Ja sobie trochę to... Coś mi to się zawiesiło. Jeszcze raz. Do góry i do siebie. Super, działa. I tak samo też, o, zobaczcie, przechodzimy do regulacji lusterek i tego typu historii. Także teraz już wszystko wiemy. Lecimy dalej. Lecimy Xpengiem do góry. I pierwsze co, to zajmiemy się oponami i tym, co widzimy tutaj od góry, jeżeli chodzi o zawieszenie. No i pierwsza rzecz, która nam się rzuca, jeżeli chodzi o zawieszenie, no to widzimy doskonale, że mamy zawieszenie pneumatyczne. To też było widać z konsoli, tam mamy 5 ustawień predefiniowanych i o tym będziemy mówili troszeczkę później. Zresztą pani prezes, jak będzie nagrywała test wnętrza. Opony to jest profil 21 cali, 21 cali o profilu 45. Także takie ani to low profile, ani to szczególnie jakiś wysoki profil, jeżeli chodzi o oponę. Natomiast wyglądają na bardzo duże ze względu na zastosowaną felgę. Także to około wygląda bardzo masywnie. Zobaczę tylko, czy z tyłu są tożsame. Nie obkręcę ich. Tak, z tyłu są dokładnie takie same. Więc tutaj nie ma jakichś szczególnych zaskoczeń. Jeżeli dobrze pamiętam, w tamtym Xpengu była inna felga, prawda, Żenia? Tam były inne felgi. Tak, tutaj jest jakaś inna felga, taka trochę bardziej szprychowa. No wygląda to bardzo elegancko. No i jeszcze jedna taka rzecz, którą chciałem wam pokazać, też wziąć pod uwagę zawieszenie. Zobaczcie, tutaj taka bardzo, bardzo duże podobieństwo do zawieszenia takie, jakie mamy w Tesli. Tak? Czyli tu mamy górną część zwrotnicy. Do niej jest ten taki standardowy górny wahacz, który jest no po prostu niemalże tożsamy, taki jak w Tesli, także mamy dużo, dużo podobieństw. Przy okazji Żenia zdemontował, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda felga pod spodem. Elegancko, 5 śrub. Mamy Xpenga już na podnośniku i musimy jeszcze raz odrobić lekcję z tego, co znajduje się po podwoziem i z zawieszenia, tylko pozwolicie, że skoczę po latarkę. I jeszcze raz, dla przypomnienia, zawieszenie bardzo podobne do tego, które znamy z Tesli i z innych, w cudzysłowie oczywiście, luksusowych samochodów, czyli zawieszenie wielowahaczowe, wahacz, którym nazywamy podporą amortyzatora, wahacz przedni banan, tutaj, który jest bardzo mocno powyginany, no wahacz górny, o którym już rozmawialiśmy, no i miech, czy tam cały amortyzator pneumatyczny. Oczywiście zwrotnica, która jest zawieszona na tych wszystkich elementach zawieszenia. Przednie półosie, no bo mamy samochód czteronapędowy. Jeżeli chodzi o osłony aerodynamiczne, tutaj mam pewną uwagę w kontekście porównania do innych samochodów, w szczególności właśnie do Tesli, że tutaj jednak mamy spory przelot powietrza poprzez te wszystkie elementy, co powoduje, że na pewno tracimy sporo z aerodynamiki. Aczkolwiek wciąż jest to dużo lepsze niż w wielu innych samochodach, powiedzmy, które mieliśmy okazję widzieć. Jeżeli chodzi o baterię, to bateria, zresztą już o tym mówiłem, nie dosyć, że bateria jest wykonana bardzo solidnie, to dodatkowo bateria jeszcze jest obłożona taką wygłuszającą matą,
która przy okazji powoduje, że nie uderzają w to kamienie, nie niszczą obudowy, nie powodują jej korodowania, no bo obudowa, jeżeli dobrze widzę, jest wykonana z aluminium, co zresztą widać tutaj bardzo dobrze. Z tyłu mamy też zawieszenie wielowahaczowe, też bardzo podobne do tego, co znamy z Tesli. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 wahaczy, na których jest oparta tylna zwrotnica. Oczywiście mamy tutaj też tylną półoś, bardzo solidną z tyłu. Zaciski hamulcowe to są zaciski hydrauliczno-elektryczne, które oczywiście działają też jako hamulce parkingowe. Spore tarcze hamulcowe, no ale do takiego samochodu to one nie mogą być mniejsze. Tylna osłona ze sporymi wycięciami, znowu ze sporymi tutaj wlotami powietrza, które hamują ten samochód, czyli powodują negatywne zawirowania powietrza i wyhamowywanie. Otwierany hak. Tutaj akurat w tej wersji mamy ten hak, także będziemy mogli Wam pokazać, jak on jest automatycznie otwierany. Natomiast dziwi mnie trochę, że tutaj nie ma żadnej zaślepki i że tutaj cały czas pewnie podczas jazdy dostają się różne jakieś zanieczyszczenia ze środka, aczkolwiek teraz ten samochód jest świeży i tego tak bardzo nie widać. Jeszcze na chwilę wróćmy do przodu, przyjrzyjmy się przednim hamulcom. Gigantyczne zaciski hamulcowe, 4-tłoczkowe z tego co widać. Bardzo duży zacisk. No tarcza podobna wielkością do tego, co mamy w Teslach S-Plaid czy Teslach X-Plaid. Natomiast zacisk hamulcowy jest naprawdę gigantyczny. No ale musi zatrzymać ten gigantyczny, wielki pojazd. Co zresztą Patrycja odczuła podczas jazdy, mówiąc, że jest jej bardzo niedobrze z tego powodu. Znowu, mała uwaga do tego jeszcze raz, bo jak sobie tutaj świecę tą latarką, to widzę, że mamy widoczność bardzo wielu elementów. Mamy widoczność niektórych przewodów wysokiego napięcia, przewodów niskiego napięcia, jakichś elementów układu hamulcowego. Także wydaje mi się, że to nie jest dobre. I wydaje mi się, że można byłoby to troszeczkę bardziej ergonomicznie poukładać. Zobaczmy jeszcze z tyłu, jak to wygląda. No i z tyłu też niestety. Aczkolwiek tutaj mamy już te kable wysokiego napięcia, to też będziesz mogła Patrycja pokazać jakby od tej strony. Przewody wysokiego napięcia mamy w takich korytkach, podobnie jak to jest robione w Tesli, czyli są takie plug and play, ładnie poukładane, dostosowane już do kształtu, w którym mają te przewody się znajdować. Przewody wysokiego napięcia. Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż te, które znamy z większości chińskich samochodów, gdzie te kable gdzieś tam sobie, te przewody gdzieś tam sobie niepotrzebnie wiszą, dyndają, a przy okazji są narażone dużo bardziej na warunki zewnętrzne. Jeszcze położenie silnika. No akurat tutaj mamy półosie rozłożone symetrycznie, także przekładnia jest centralnie po środku. Półosie są przynajmniej na pierwszy rzut oka bardzo podobnej długości, co niweluje jakiekolwiek problemy z kątami. No i tutaj miechy są troszeczkę inaczej rozwiązane, jak widzicie. To nie jest taki pełny amortyzator, jak znamy z Tesli, tylko jest on po prostu oparty na tym dolnym wahaczu. Czyli na tym dolnym wahaczu, który znamy, podobny zresztą mamy też w Tesli Model 3 czy Tesli Model Y, na tym wahaczu opiera się bardzo dużo i spoczywa też bardzo duże zadanie związane z amortyzacją pojazdu. No i to tyle, co możemy powiedzieć na temat Xpenga od spodu. To jest jeden z nielicznych chińskich samochodów, który i tak naprawdę też azjatyckich, bo mieliśmy tutaj Hyundai i Kię. To jest jeden z nielicznych samochodów, który pod spodem pokazuje tak samo zaawansowaną technologię jak u góry. Czyli jest to samochód, który jest po prostu zaawansowany. Ma bardzo fajne, wygodne, pneumatyczne, wielowahaczowe zawieszenie, komfortowe i luksusowe. No dobrze, pierwsza rzecz, ja jej nie lubię, pewnie można ją ustawić, to, że jak puszczasz pedał hamulca, to że wyrywa do przodu. Że od razu się toczy. No tak, myślę, że to jest do ustawienia. To podobnież też jest w innych samochodach i w Tesli zresztą też, że można to po prostu ustawić. Druga rzecz, na którą zwróciłeś uwagę i teraz ja już za każdym razem będę to słyszała, to jest to buczenie. Tak. To jest prawdopodobnie silnik, który po prostu się kręci, no bo silnik elektryczny, jak wiecie, kręci się z dużo większą prędkością i po to jest przekładnia też. I po prostu jak wtedy, kiedy ruszasz, to ten silnik no, przyspiesza. Słychać go dosyć mocno. Tak. Podejrzewam, że to jest silnik elektryczny. No nie wyobrażam sobie, że to mogłoby być coś innego, bo jest to stricte związane z operowaniem pedałem gazu. Więc kolejna rzecz, zawieszenie chyba naprawdę jest niezłe, bo przejeżdżamy przez progi zwalniające i nie odczuwamy tego tak jak w innych samochodach. Tak, i nawet Tesla Model X, czy Tesla Model S, które mają też zawieszenie pneumatyczne, dużo gorzej w nich, to przynajmniej mówię o tych starszych wersjach, no może inaczej. Nie będę tutaj 1 do 1 porównywał do Tesla Model S czy X-Plaid,
ale w tych starszych Teslach Model X czy S jednak te plastiki, takie twarde, powodują, że ten samochód trzeszczy. A tutaj to wszystko jest takie mięciutkie i ten samochód po prostu nie wydaje żadnych dźwięków. Czyli to przejeżdżanie przez przeszkody jest takie po prostu komfortowe. Komfortowe i ciche przy okazji. I komfortowo się go prowadzi. No, co prawda dopiero kawałek przejechałam. A nie przeszkadza Ci to, co mi przeszkadza, czyli ta maska taka duża? No, ja to już mówiłam. Ten samochód w ogóle z wnętrza jest taki trochę przytłaczający. Duży w nim jest duży. On jest duży, ale nie odczuwasz tak tego w środku. W środku mam wrażenie, że jest mało miejsca. Pierwsza rzecz, tak siedziałam tutaj po prawej, no zobacz, odsuń sobie fotel do końca. Tak, i? No, dużo masz miejsca? Pytę. No, Nie, no inaczej. Wziąwszy pod uwagę zewnętrzne gabaryty tego pojazdu, to ja bym się spodziewał tutaj czegoś jak Kia EV9. A tutaj mamy jednak, trochę bliżej jednak Y. no i o tym właśnie mówię, że z zewnątrz ten samochód jest duży, natomiast w środku odczuwa się to tak, jakby było mało miejsca. Ja tak to odbieram. Szyba przednia jest stosunkowo mała. Ta maska, o której mówiłeś, jest wysoko. Nie wiem, czy to przeszkadza, czy nie przeszkadza. Ta maska jest dla mnie intrygująca. W zasadzie nie do końca rozumiem, po co tak wielką maskę w samochodzie elektrycznym. Nie rozumiem, także zajrzymy tam jeszcze, bo nie pamiętam już, czy w tamtym Xpengu był frank, czy nie było franka. I czy ten frank był duży, czy mały. Także musimy to sprawdzić, bo po prostu ta maska wydaje mi się niepotrzebnie duża. Nie rozumiem tego zupełnie. Po co to ona jest taka wielka? Nie dosyć, że to przeszkadza w aerodynamice i ten kąt tej szyby, tak jak zauważyłeś zresztą słusznie. Ta maska wielka. To wszystko zaburza aerodynamikę. Niepotrzebnie powoduje większe zużycie energii. A nie wydaje mi się, żeby to dodawało jakoś szczególnie kunsztu temu pojazdowi. Natomiast prowadzi się go fajnie. Tak. Bardzo. To jest taki... Jakbym miał porównywać do tych samochodów, które posiadałem w życiu, to jest taki dobrze wykonany Jeep Grand Cherokee. Bo Jeep Grand Cherokee był taki strasznie prymitywny, jeżeli chodzi o zawieszenie. I on tak się bujał i taki wannowaty, a ten samochód jest nie dosyć, że duży i ma bardzo podobne gabaryty. To jest taki bardzo fajnie kontrolowalny, to zawieszenie jest takie przyklejone do gleby. Dobrze się go prowadzi. Jak dla mnie jest tu za dużo tych ekranów. Rzeczywiście. Ty widzisz coś teraz? Ja widzę cały czas ten widzisz, okej. To rzeczywiście jest tak potwierdzam, bo nie chciało mi się w to wierzyć. Ja na tym ekranie nic nie widzę. Dla mnie jest czarne tło. Są takie specjalne przesłony, nie wiem czy wiesz, w notebookach, że jak sobie zakładasz, to też osoby z boku nie są w stanie zobaczyć, co masz na ekranie. Ja podejrzewam, że to jest po prostu taka osłona zastosowana po to, żeby Ciebie to nie rozpraszało, co ja tutaj robię. Więc być może są jakieś funkcjonalności, które ja jestem w stanie tutaj po prostu robić, nawet podczas jazdy. Zaraz zobaczymy, włączymy właśnie Apple TV. Na razie się wgrywa. Niestety tutaj mamy cały czas 3G komunikację. Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Bo 3G to jest bardzo słaby standard, jeżeli chodzi o przesył danych. Muszę powiedzieć, że tutaj, jeżeli chodzi o recepcję sieci, jest strasznie słabo. Nie wiem, czy to jest kwestia anten, czy kwestia modemu, czy co tutaj się dzieje takiego. Po prostu mamy albo 3G, albo w ogóle no connection. Także to jest akurat słabe, powiem Wam zupełnie szczerze. Nie uważam, że ten infotainment w jakikolwiek sposób jest lepszy od infotainmentu Tesli. Większa ilość ekranów oczywiście super. To dla Ciebie, ja się z tą nie zgadzam. Ja na przykład uważam, że mniejsza ilość ekranów jest lepsza. Nie, myślę o tym tutaj podwójnym takim ekranie. Ten instrument cluster absolutnie, tak jak powiedziałem na samym początku, czy wtedy, kiedy mnie to pytałeś, on mi się nie podoba, uważam go za zbędny. Natomiast ten drugi ekran, jeżeli można coś na nim oglądać, to powiem szczerze, dla mnie to jest super. Jeżeli ja mogę oglądać podczas jazdy, a Tobie to nie przeszkadza, to jest dobre rozwiązanie. Pytanie, kto to testował, nie? To zobaczymy, jak promień skrętu. Spotify, YouTube, zobaczmy. Open. Lepiej na pewno niż w Tesli, ale też jeszcze to nie jest ten luksus. Nie jest może luksus, ale jest lepiej, zdecydowanie lepiej, jak na taki długi samochód. Słuchajcie, podłączyłem się do swojego hotspota, czyli korzystam teraz z Wi-Fi. Zobaczymy, czy to coś pomoże, jeżeli chodzi o... pomogło. Mogę oglądać YouTube podczas jazdy. I Ty tego nie widzisz cały czas? Nie. Okej, widzicie? I to jest fajna sprawa. Hej, witajcie na kanale EV.pl, kanał, na którym chcę Wam pokazać, że samochód elektryczny, jaki chyba... To nie jest czarna magia, proszę bardzo. To nie jest czarna magia. Super. Nie wiem, czy super, to tak z drugiej strony zastanawiam się, na ile to ktoś certyfikował. Ale z tyłu nie ma. Tak jak zdążyłam rzucić okiem, z tyłu nie ma. Na zagłówkach chyba też nie? Nie. No właśnie, to sensowniejsze byłoby to z tyłu, żeby móc zająć dzieciaki na przykład podczas jazdy dłuższej.
ale jest to jakieś rozwiązanie. W zasadzie się jeszcze z takim rozwiązaniem nie zetknąłem, także dla mnie to jest dosyć ciekawa historia. Ja tutaj jeszcze chciałam tylko dodać, siedząc jako pasażer, że te hamulce to ma strasznie takie... Gwałtowne? Ostre? Tak, aż zrobiło mi się niedobrze w pewnym momencie. I to przy tym takim miększym zawieszeniu powoduje, że ten samochód trochę tak jednak... Trochę buja. Tradycyjnie testując samochód, muszę go stestować na zakupach. Także zobaczymy, jak to wygląda z pojemnością. Zobaczcie, zakupy zmieściły się i mam jeszcze sporo miejsca. Także bagażnik spełnia swoją rolę w tym samochodzie, naprawdę. Parę słów podsumowania po dniu wczorajszym. Myśmy doszli też jakby do tego, jaka to jest wersja, bo to jest wersja Performance, czyli najbardziej wypasiona wersja tego Xpenga G7, która ma zawieszenie pneumatyczne. No i to czuć, bardzo mocno czuć, jak się przejeżdża przez przeszkody, czy jak robiliśmy test terenowy. Patrycja, ty wczoraj byłaś po zakupy. Jak z pojemnością bagażnika, powiedz? No, zrobiłam zakupy takie jak na naszą 5-osobową rodzinę, jak zawsze spore, a w bagażniku miejsca miałam na drugie tyle albo i na 2 razy jeszcze więcej. Także ten samochód jest naprawdę duży. Zewnętrznie i w ogóle jak się nim jedzie, to jest takie wrażenie też tego, że on bardzo mocno zagarnia jakby przestrzeń, natomiast w środku jeszcze raz powtórzę i potwierdzę to, co mówi Patrycja, że ten samochód jest niespółmiernie mniejszy. Także porównamy sobie gabaryty i zobaczymy, czy ten tak. Wiesz, ja bym chciała go jeszcze porównać, bo tak wczoraj patrzyłam na Y no właśnie... i patrzyłam na ten samochód i chciałabym postawić obok siebie, bo wydaje mi się, że on jednak nie jest szerszy od Y. Też takie odniosłem wrażenie. Myślę, że możesz mieć rację, także musimy te samochody sobie przystawić do siebie i po prostu tak. Dla Was i dla siebie. Bo sprawia na pewno wrażenie z zewnątrz, jak się na niego patrzy, że jest dłuższy i szerszy. Ale tak jak właśnie dobrze byłoby porównać do Y, zobaczyć. Także może się okazać, że ten samochód jest idealnym Y, a nie lepszym, a nie X-em, albo czymś pomiędzy, bo faktycznie jest tutaj odczucie premium zupełnie inne niż w Y. Nie? No, szczególnie dzięki temu pneumatycznemu zawieszeniu naprawdę jedzie się po tych naszych tutaj nierównościach okolicznych luksusowo. Tak. W środku też ma dużo miejsca, no bo jednak z tyłu chłopaki siedzą... Tak, całą trójkę żeśmy dzisiaj wzięli. Nie gnieżdżą się, tylko siedzą na spokojnie. Dzisiaj wzięliśmy całą trójkę, żeby po prostu testować też przy okazji, jak jesteśmy w stanie podróżować całą rodziną, a że akurat mamy liczną rodzinę, czyli 3 dzieci, w zasadzie 2 już, jeżeli chodzi o gabaryty, przynajmniej jest dorosła, to też taką wiedzę uzyskamy, jak to taka rodzinka niemała mieści się w Xpengu G7. Dobrze, mamy z tyłu całą grupkę. Teraz Mikołaj, mój najstarszy syn, odpowie na parę pytań dotyczących komfortu jazdy z tyłu. Mikołaj, powiedz, jak z tyłu jest? Bardzo wygodnie, jest dużo miejsca. No, jestem dosyć sporym chłopakiem, ale mimo wszystko nogi mi się mieszczą, choć moja mama się dosyć tutaj rozłożyła daleko z tyłu. No, jest masaż na fotelach, więc daje to jakiś pewien komfort. Mogę regulować sobie odległość, nie wiem jak to powiedzieć. Czego odległość? No, fotel mogę sobie odsuwać do tyłu i do przodu. A, czyli masz z tyłu regulację. Regulację to jest bardzo premium funkcja do takich samochodów tańszych. Co mogę więcej powiedzieć? No, fotele są bardzo wygodne i jest dosyć przyjemnie, tak? Czyli podoba Ci się ten samochód? Tak. Dobra, wielkie dzięki, Mikołaj. Otwieramy port ładowania. Musimy usunąć blokadę CCS i będziemy podłączać do Greenwaya. Ups. Dobra. No i leci ładowanie. Zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś parametry pokazane gdzieś związane z ładowaniem. Tu już zaczyna coś się dziać. Mruga nam na niebiesko, tak jak w Tesli, wtedy kiedy się rozpoczyna proces. I coś kliknęło. I leci. Proszę bardzo. Mamy 78% w tej chwili. Więc samochód na pewno super szybko nie będzie się ładował. Ładowarka poza tym też nie ma gigantycznej mocy, ale zobaczmy. No, jak przy naładowaniu 79%, to muszę powiedzieć, że naprawdę jest nieźle. Naprawdę jest nieźle. I jeszcze rośnie.
No już nie rośnie, dobrze. 90 kW przy prawie 80% naładowania. To jest naprawdę mega rewelacyjny wynik. Super. Zobaczmy jeszcze, co widać na ekranie. Czy widzisz coś tutaj związanego z procesem? O, elegancko. Zasięg automatycznie nam się zwiększa. Mamy tutaj też 91 kW. Remaining, czyli czas pozostały do naładowania 18 minut. Także super. No dobrze. Wyłączamy ładowanie przy 90%. Coś tam kliknęło. Idę odłożyć pistolet i ruszamy w dalsze testy. Jeszcze dodatkowo taka funkcja, którą możemy włączyć lub wyłączyć. W Tesli ona jest w zasadzie defaultowa przy sytuacji, gdy jedziemy do Superchargera. Natomiast tutaj jest tak, że możemy sobie na przykład zadać, że system samochodu podgrzewa baterię, czy przygotowuje ją do szybkiego ładowania w momencie, kiedy nawigujemy z tej właśnie nawigacji wbudowanej na ładowarkę szybką. Natomiast możemy również tą funkcję oczywiście wyłączyć. Możemy sobie wtedy to manualnie tutaj włączać. Zrobimy teraz krótkie podsumowanie, jeszcze będziemy nagrywać wnętrze, to się trochę wypowiemy. Natomiast podsumowanie jest takie, samochód jest naprawdę super. W sensie robi bardzo pozytywne wrażenie, jest świetnie wyposażony, jest zaskakująco dobrze wyposażony. No ten masaż we wszystkich fotelach, podgrzewane fotele, wentylowane fotele, zawieszenie pneumatyczne, mnóstwo rzeczy, które po prostu robią gigantyczne wrażenie i sprawiają, że ten samochód jest odbierany jako samochód premium. No ale z drugiej strony musicie pamiętać, że mamy wersję performance, czyli wersję najbardziej wypasioną tego samochodu, która ma wszystkie możliwe i najbardziej wypasione rzeczy. Mało tego, nawet takiej wersji nie było na premierze. Jak byliśmy na premierze, to była wersja jakaś tam zwykła chyba long range i ona tych wszystkich wypasów, które my tutaj oglądamy, ona tego nie miała. Od takiego producenta jak Xpeng, który jednak wzorował się, szczególnie na początku, wzorował się bardzo mocno na Tesli, oczekiwałbym troszeczkę więcej w kontekście eliminowania tych błędów, które robiła Tesla. I niedokładania nowych, tak bym powiedział. Czyli ja nie chciałbym, bo teraz moja percepcja Xpenga jest taka, że mamy takie połączenie, nie wiem, BMW z Volkswagenem i z Teslą. I to powoduje, że niektóre rzeczy są po prostu niepotrzebne, tak? Znowu ta maska, powiem o tej konsoli. Myślę, że jeszcze parę takich rzeczy znajdziemy, które po prostu wydają się tutaj absolutnie niepotrzebne. Natomiast jest to samochód, który na pewno plasowałby się w moim rozumieniu, jeżeli oczywiście nie popsuje się za tydzień czy za dwa i nie okaże się, że te wszystkie komponenty, z których jest zrobione, są po prostu papierowe, to ja bym go ewidentnie uplasował w jakimś tam segmencie premium. I chyba marka ma też taką aspirację, żeby uplasować się w segmencie premium, szczególnie, że ma bardzo wyselekcjonowany line-up. Pamiętajmy, że tak naprawdę mają tylko 3 produkty, które są w pewnym sensie odzwierciedleniem line-upu Tesli i Xpeng bardzo mocno stawia na te produkty i jak widać stara się je dopracować. Więc myślę, że tutaj raczej będzie walka o premium lub taką średnią klasę pojazdu. Na pewno nie będzie to konkurencja dla jakichś marek niższego rzędu. Czyli nie jest to konkurencja dla Skody na przykład. Chociaż może właśnie ze względu na ceny też i będzie to konkurencja dla Skody. No, każdy będzie wolał Xpenga niż Skodę Enyaq, jeżeli Xpeng będzie tańszy lub w tej samej cenie. Zużycie energii też jest zaskakująco niskie. My tutaj oczywiście nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić tak jakby w pełnym trybie. Nie zrobimy 1000 km czy 2000. Natomiast na tą chwilę mamy po ilu kilometrach? Po 80 km mamy średnie zużycie 20 kWh na 100 km. Co plasuje ten samochód jako bardzo dobry. Czyli powiedziałbym, że on tutaj plasuje się, jeżeli ma gabaryty X, to jest w ogóle rewelacyjnie. Jeżeli ma gabaryty Y, to jest nieźle. No bo mój Y ma taką średnią 18 kWh na 100 km, a nie jest wersją performance, jest tylko long range'em. Nie wiem, Patrycja, może ty byś coś od siebie dodała jeszcze, bo ja chyba się wystrzelałem już z amunicji. Podoba mi się ten samochód. Pierwszy raz chyba z tych testowanych samochodów jest to auto, którym mogłabym jeździć. Trochę wnętrze ma takie przytłaczające, mimo że on ma tutaj szybę u góry, to tak jest ciemno w nim w porównaniu ale to jest chyba taki wschodnioeuropejski standard, że srebrne i czarne kolory głównie królują. Nie ma miejsca na fantazję i finezję. Na pewno jest to samochód, który jest wygodny,
bo wygodnie się nim jeździ i też jest wygodne ze względu na pasażerów. Chłopaki z tyłu siedzą Tak, komfortowo, nie są zachwyceni, ściśnięci, więc na dłuższe podróże nie byłoby takiego problemu jak w Y, tak, że Chłopaki są byłoby zachwyceni, to bo ciasno. mają przede wszystkim ten przeklęty masaż w w każdym fotelu i bawią się tym cały czas. Pewnie tej zabawy starczyłoby na tydzień, dwa, może na miesiąc, natomiast później to się by oczywiście ta funkcja znudziła, albo nie byłaby używana, albo używana byłaby po prostu automatycznie. Natomiast oprócz tego mają sporo miejsca z tyłu. Z drugiej strony musimy pamiętać, że w takich samochodach jak Y jest tego miejsca ponadprzeciętnie dużo. Czyli na przykład w Teslowym Y tego miejsca z tyłu na nogi jest naprawdę bardzo dużo. Podobnież też jest w X-ie. Zresztą w Trójce też wcale mało tego miejsca nie ma. Tesla ogólnie ma taką tendencję, że tego miejsca z tyłu dla pasażerów zostawia dużo, także poprzeczka jest postawiona całkiem wysoko. No cóż, będziemy robić jeszcze test wnętrza. Może jeszcze coś dopowiemy w kontekście tego, co nam przyjdzie do głowy odnośnie tego samochodu. Na razie bardzo duży plusik po prostu. Przechodzimy zatem do testu Xpeng G9. Klamki jak w Trójce, jak w Y. Drzwi otwierają się szeroko. Na drzwiach standardowe przyciski otwierania okien, blokady i otwierania drzwi. Schowek tutaj na bidon, nieduży. Jest za to bardzo dużo głośników, także system audio tu jest rozbudowany. Tu mamy jeden głośnik, drugi głośnik. Zobaczcie, proszę, tu jest głośnik wysuwany, tutaj. Także system audio tutaj ma bardzo bogatą wersję. Przyjrzyjmy się tym siedzeniom wspaniałym z funkcją masażu. Tutaj jest regulacja automatyczna siedzeń, tak? Można je podnieść wyżej, można je obniżyć, przesunąć do przodu, do tyłu, tak samo oparcie, a tutaj mamy funkcję masażu. Tutaj mamy otwieranie przedniej maski. Przyjrzyjmy się więc kierownicy. Tak jak mówiłam już wcześniej, mamy tu dwie manetki, podobnie jak w samochodach Tesli. Po prawej stronie manetka od biegów, po lewej stronie oczywiście kierunkowskazy, a także spryskiwacze. I tutaj fajna rzecz, bo jest tam z tyłu wycieraczka. Nie wiem, czy widzicie to? I to od góry. Nagram to później jeszcze z zewnątrz. Także tutaj taki dodatkowy benefit. No i tak, na kierownicy mamy sterowanie klimatyzacją. Przyciskami się zwiększa jej siłę, a scrollem temperaturę reguluje. Mamy też mikrofon, którym wywołujemy pomoc. Could you please say it in another way? I'm not sure I understood correctly. Na tą chwilę dostępną w języku angielskim, po polsku nie ma. No i jest taka gwiazdeczka. Zastanawiałam się długo, co to jest. A to okazuje się, że jest przycisk od otwierania klapy bagażnika. Jak naciśniemy jeszcze raz, to się zamyka. No fajna rzecz, przydatna. Nie trzeba wysiadać z samochodu, żeby komuś otworzyć bagażnik. Wracając do kierownicy, po prawej stronie z kolei są przyciski od sterowania audio. Także wybieranie kanałów i zwiększanie głośności, zmniejszanie głośności. Manetki, tak jak podobnie jak w Tesli, po lewej i po prawej stronie. I to tyle, jeśli chodzi o kierownicę. To jest akurat fajne. Tu już Wam pokazywałam, za kierownicą jest jeden ekran, na którym wyświetlane są akurat, można też to sobie ustawiać, że wyświetlany mamy w tej chwili poziom ciśnienia w oponach i przebiegi. Obok mamy dwa ekrany. Z mojej, tak jak widzicie, z mojej strony ten po prawej stronie jest niewidoczny. Natomiast od strony pasażera można go sobie włączyć i oglądać nawet podczas jazdy
media różne, co nie przeszkadza kierowcy, bo tak, zobaczcie, z tej perspektywy ten ekran się przyciemnia, także nie rozprasza kierowcy podczas jazdy, nie będzie sytuacji, w której kierowca zacznie oglądać jakiś serial. Na tym wyświetlaczu mamy, podobnie zresztą też jak w Tesli, wyświetlany pojazd. Można się tu nim pobawić. Wyświetlany jest zasięg, bieg, na którym znajduje się samochód, ikony blokady samochodu, ładowania i tak jeszcze jak z kierownicy otwierania bagażnika. No układ jest bardzo podobny, bym powiedziała. Wyświetla się regulacja temperatury. Tu natomiast po prawej stronie mamy w tej chwili mapę. Możemy sobie wyświetlić dane dotyczące pojazdu, ustawienia dane dotyczące pojazdu, tak? Ustawić światła, siedzenia, które tak jak mówiłam są z masażem. Tutaj można włączać sobie opcję masażu. Sterowanie jazdą. Są różne tryby, eko, standard, sport. Przy trybie sport akurat sprawdziłam, że działa rekuperacja fajnie, natomiast w trybie standard częściej używa się jednak hamulca niż hamowania silnikiem w cudzysłowie. No dużo tego jest. Nie wiem, czy nawet nie więcej niż w aplikacji Tesli, którą znam. Tutaj można też ustawić sobie oświetlenie. To, które teraz tutaj widać, taki niebieski. Można je zmieniać, na przykład czerwień. Ja tutaj mam taką pokrętło, chciałam powiedzieć, przesuwak. O, można ustawić sobie na żółty kolor. Różowy, no jak kto woli. Zostawmy może na takim zielonym. Tutaj mamy ładowarki indukcyjne. Ładuje się telefon. Oba miejsca są z ładowarkami indukcyjnymi. Dla mnie akurat to tutaj położenie dla telefonu jest wygodniejsze. Bartek to krytykował, ja natomiast uważam, że to jest fajne. Są dwa cup holdery i schowek, który mamy otwierany zarówno z tej strony, bardzo głęboki schowek, można tu dużo rzeczy schować, jak się ma taką potrzebę, i jest otwierany również od strony pasażera. Tradycyjnie tutaj mamy jeszcze jeden schowek. Lecimy do tyłu. A, przepraszam, zapomniałabym o jeszcze jednej rzeczy ciekawej. Tylko muszę wysiąść z samochodu, żeby Wam to pokazać. Tutaj mamy pod ładowarką mamy taki schowek, gdzie ja sobie akurat wrzuciłam sprzęt do nagrywania. Także sporo tu jest miejsca. Mamy tutaj gniazda USB. Obu rodzajów mamy gniazdo zapalniczki. Nie wiem, czy akurat w tym miejscu podłączanie jest wygodne, ale jest. Jest też bogaty system audio, tak jak z przodu, tak samo z tyłu. Taki nieduży schowek na bidon, ale mamy tu taki bardzo ciekawy przycisk. Oprócz sterowania oczywiście szybą, to jest sterowanie też fotelem. I teraz zobaczcie. Mamy fotele w takiej pozycji i co my możemy z nimi zrobić? Można sobie pochylić fotel do tyłu. Słuchajcie. Jest to sterowane elektroniką. Nie, żadna manualna wajcha. Proszę bardzo. Oprócz tego mamy tutaj sterowanie takim podnóżkiem, który można sobie wysunąć, żeby było wygodniej. I mamy też funkcję masażu. Nie wiem, czy uda mi się to złapać, czy Wy to widzicie, ale przesuwają się tutaj. Fotel się rusza i masuje plecy. Na pewno to słychać. Także tutaj 4 pasażerów. No, oczywiście ten na środku takiej opcji nie ma.
4 pasażerów może sobie podczas jazdy kosztować przyjemności związanych z masażem pleców. Wyłączamy to na chwilę. Chowamy tutaj podnóżek, żebym mogła pokazać Wam, jak przy złożonym fotelu wygląda sytuacja z miejscem. No, dużo jest miejsca. Przedni fotel jest odsunięty całkowicie do tyłu, także jest tu sporo miejsca. Jeszcze w tej pozycji pochylonej luksusowo. Oczywiście lampki, wieszaki, uchwyt do trzymania i tak jak już wspominał Bartek, z przodu pasażer też ma taki uchwyt. Także jak ktoś bardzo dynamicznie jeździ, to można, jest czego się złapać, o tak powiem. Tutaj gazetownik tak zwany. Nawiew sterowany ręcznie. I tutaj mamy również 2 gniazda USB i USB-C, do których można się podłączyć. Miejsca są szerokie, tak jak jechała dzisiaj nasza trójka dzieciaków, to nie było problemu, każdy wygodnie siedział. Tutaj to miejsce na środku też jest szerokie. Tutaj dodatkowo mamy taki podłokietnik. Ten podłokietnik się otwiera. Tu jest mały schowek na jakieś duperele. I tutaj jeszcze można wysunąć cup holder. No, 2 kubeczki. Tutaj mam taką jedną uwagę co do tych zagłówków. One troszeczkę, a nawet nie troszeczkę, bardzo zasłaniają, że tak powiem, widok w tylnej szybie prowadzącemu samochód. Także dobrze, że są, ale są strasznie ograniczają widoczność, także można by to jakoś inaczej rozwiązać. Nagrywając dla Was test na podnośniku, Bartek pokazywał, że samochód ten ma automatycznie wysuwany hak i rzeczywiście jest tu taka funkcja. Jak wejdziemy w pojazd, jest trailer mode i możemy tu wysunąć hak. I teraz ja Wam to pokażę. Proszę bardzo. Tak się wysunął. Dobrze, zaczynamy test, który przypada jak zwykle mi, czyli test wsiadania do samochodu, tak z przodu, jak i z tyłu. Także zaczynamy od przodu. Kąt otwarcia drzwi bardzo przyzwoity, prawie 90 stopni. Wsiadanie oczywiście jest rewelacyjnie luksusowe, no bo mamy nie dosyć, że samochód wysoko zawieszony, to jeszcze dodatkowo możemy to zawieszenie sobie regulować. Przy okazji test bidonu, proszę bardzo. Przy użyciu znienawidzonego litrowego Oshi. Myślę, że tych bidonów tu weszłoby jeszcze parę. Co do samych drzwi, to znowu standardowa sytuacja z dużych samochodów, czyli żeby zamknąć, no to muszę się wychylić. No, ale to jest normalne, o tym mówiliśmy już wielokrotnie. Sama pozycja za kierownicą jest bardzo fajna, dodatkowo można ją na wiele sposobów regulować. Nie wspomnę już o masażu i innych rzeczach, o których oczywiście mówiła też na pewno pani prezes Patrycja. Wielokrotnie też wspominałem o tym, że ogólnie fajnie, że tu jest wnęka w tej konsoli. Nie podoba mi się, że ta konsola jest taka szeroka. Moim zdaniem ona jest niepotrzebnie za duża. Można byłoby ją odchudzić i wtedy więcej można byłoby troszeczkę jakby bardziej nonszalancko siadać. Kierownica, trochę takie połączenie Lucida z Teslą. Sterowanie proste, ograniczona ilość przycisków, oczywiście to co lubię. Z drugiej strony tych przycisków jest jednak mimo wszystko nieco więcej niż w Tesli. Manipulatory kształtem znane nam z Tesli, regulacja i wszystko inne, takie jak w Tesli, głównie z ekranu. Co do dodatków, jakie są w stosunku do tego, co znamy z Tesli, no to mamy tutaj schowek na okulary, mamy takie te rączki, te trzymadełka po obu stronach, które oczywiście dodają trochę komfortu i pewności siebie osobom siedzącym i nie kierującym samochodem. Dużo dodatków satynowych, srebrnych, czarnych, ogólnie luksusowa trumna. To oczywiście zostawiam do tej części materiału, która jest przynależna Patrycji.
Natomiast tylko chciałem trochę takich swoich wrażeń. Siedzi się super, tak jak powiedziałem, regulować fotel można, jak widzicie, na niesamowitą ilość sposobów. Mamy tutaj też sterowanie masażem, jak i sterowanie odcinkiem lędźwiowym, także możemy sobie to naprawdę na wiele sposobów wszystko przeustawiać. Ogólnie jest to tak jak w samochodzie luksusowym. Same materiały, to już mówiliśmy też i na premierze, że pewna część tych materiałów, które są tutaj schowane, ten materiał tutaj na fotelu, one pozostawiają trochę do życzenia. W samochodzie, który ma naprawdę luksusowy sznyt, to są drobiazgi, które powinny też być zrobione z nieco lepszych materiałów. Idziemy do tyłu. Drzwi mają oczywiście domykanie. Drzwi znowu otwierają się bardzo ładnie. Zapewne znowu będzie wsiadanie bardzo przyzwoite. No i jest bardzo przyzwoite. Dodatkowo mamy naprawdę bardzo dużo miejsca z tyłu. Ja przypomnę, że mam 1,82 m. Przed chwilą siedział tutaj mój syn, który ma prawie 1,90 m. Jest dużo wyższy ode mnie i też było mu bardzo wygodnie. Do głowy mam, popatrzcie, około 15 cm. Także naprawdę jest bardzo dużo miejsca. Dodatkowo te fotele tutaj też są częściowo regulowane, tak? Czyli możemy sobie regulować tutaj tą częścią tak zwanym poddupnikiem, nie wiem jak to dokładnie nazwać, a dodatkowo możemy też sterować częścią lędźwiową. Mała uwaga, którą miałem też chyba do Junipera, jeżeli dobrze kojarzę, czyli to tutaj. Wydaje mi się, że to tutaj powinno być wykonane jednak z materiałów plastikowych. Nawet w luksusowym samochodzie akurat tutaj pogodziłbym się z materiałem troszeczkę bardziej odpornym na dziecięce stópki i tego typu historie i niekoniecznie bardziej luksusowym. Natomiast tutaj Chińczycy połasili się, czy tam może pokusili się o zastosowanie sztucznej skóry. No, zobaczymy jak to będzie wyglądało po 2 czy 3 latach użytkowania, szczególnie kiedy ma się małe dzieci. Środkowe siedzenie oczywiście jest siedzeniem raczej powiedziałbym awaryjnym, niewygodnym, natomiast zagłówki wszędzie są regulowane. Samochód robi wrażenie luksusowe, ale o tym powiedzieliśmy już wiele razy, a dodatkowo ma jakiś niesamowity system audio, który ma zyliard lub nawet i chyba pierdyliard głośników. Dodatkowo niektóre głośniki są wysuwane, czy mają wysuwane te, nie wiem jak to nazwać, pudła rezonansowe, czy cośkolwiek innego, nie znam się, nie jestem audiofilem. Znowu mamy holdery, mamy lampki, mamy wieszaczki, no jest tutaj wszystko, co jest niezbędnie potrzebne. Dodatkowo cały czas mi przeszkadza tutaj w mówieniu ten fotel, który ma masaż. No dobrze, jeżeli chodzi o test wsiadania, to z mojej strony już wszystko. Maska z przodu jest otwierana niestety cięgnem, co zupełnie nie pasuje do tego samochodu, ale jest jak jest. I ten frank nie jest jakiś powalający. To jest bardzo dobra wiadomość. Nie jest mały, jak w niektórych samochodach jakiś tam zupełnie szczątkowy. Czyli mamy franka, ten frank jest praktyczny, można coś w nim chować. Natomiast no, w żaden sposób ten frank nie uzasadnia wielkości tego, jak wygląda ta bryła samochodu z przodu. Także ta bryła jest troszeczkę przewymiarowana, no i mi się osobiście to nie do końca podoba. Tak, wlew płynu do spryskiwaczy i nic w zasadzie więcej. Tam mamy jeszcze okienko rewizyjne. Zakładam, że jest to prawdopodobnie okienko rewizyjne, poprzez które możemy zobaczyć płyn cieczy chłodzącej. Albo nie wiem co tak naprawdę. Niestety nie będę tam zaglądał, no bo to jest samochód, który dostaliśmy w użyczeniu, więc nie możemy sobie na tyle pozwolić. No to co? Wiem już chyba wszystko. Słuchajcie, tutaj mnie Patrycja poprosiła jeszcze, żebym nagrał Wam wnętrze bagażnika. Ogólnie zazwyczaj robi to ona. Natomiast zostałem poproszony, no to nie wypada mi odmawiać. Duży plusik od razu za fajne oświetlenie w środku. Mamy takie fajnie nakierowane do wnętrza lampeczki LED, które pozwalają nam się tutaj dobrze zorientować. Przy okazji oczywiście outlet 12V. Pod samym bagażnikiem, tak jak i w Tesli i w innych samochodach, no akurat tutaj niestety mniejsze, ale znajduje się też takie wnętrze, w którym możemy trzymać, tak jak i tutaj zresztą to jest zrobione, kable i różnego typu akcesoria. Z fajnych rzeczy, a może nawet powiedziałbym niesamowicie fajnych rzeczy, to jest to, że możemy sobie, zobaczcie, opuścić samochód. Czyli ułatwiamy sobie w ten sposób wyciąganie czy wkładanie rzeczy, jeżeli mamy z tym problem lub potrzebujemy, żeby samochód był niżej, a potem zobaczcie, wciskam guzik i samochód idzie do góry. Proszę bardzo. I dodatkowo oczywiście mamy też automatyczne otwieranie siedzeń. Proszę bardzo. Składanie. Składanie.
Natomiast to jest tożsame z tym, co mamy we wcześniejszych Teslach Model Y. Niestety później musimy fizycznie podejść sobie ten fotel znowu zamknąć, czyli on sam się nam do góry nie podniesie. Bagażnik, klapa bagażnika, przepraszam, tylna jest oczywiście elektrycznie zamykana i otwierana. Dobrze, spróbujmy porównać Y do Xpenga. Na pierwszy rzut oka z przodu to akurat nie widać tak tej wielce różnicy, aczkolwiek już tutaj widzimy, że Y jest jednak mniejszym samochodem, jeżeli chodzi o gabaryty. No i teraz zobaczmy sobie z boku. Y będzie nam się chował powoli chyba. Tak, chowa nam się. Proszę bardzo. Chowa się za Xpengiem. Za tą jego wielką przednią maską. No Xpeng chyba jednak bardziej jest X-em. No i tak to wygląda z tyłu. Z tyłu już bardzo widać różnicę. Jakby w samym też formacie pojazdu. Tutaj mamy tak naprawdę SUV-a, a tu mamy hatchbacka. Teraz widać już naprawdę tą jednak sporą różnicę w wielkości pojazdu. Zobaczcie, to jest naprawdę duży SUV. To jest mały SUV. Może nawet crossover. Mimo wszystko w środku, wbrew pozorom, wydaje się, jakby miejsca było bardzo podobnie. Przynajmniej z przodu, porównując te dwa samochody. A jednak różnią się od siebie. Więc czas przejść do parametrów technicznych testowanego egzemplarza. I oczywiście zaczynamy od tej rzeczy, która jest najważniejsza, czyli przyspieszenie od 0 do setki. I ten samochód, czyli wersja Performance, osiąga to w 3,9 sekundy. Kiedy wersje inne, czyli Long Range i Standard Range, można tak powiedzieć, osiągają to w 6,4 sekundy. Także tutaj różnica jest ogromna. Dodatkowo Performance jako jedyny z tej grupy ma napęd na 4 koła. Dodatkowo zasięg tego modelu według WLTP to 510 km. Moc to 405 kW, czyli 550 koni mechanicznych, a moment obrotowy, dodam, że dostępny od razu, to 717 Nm. Teraz pojemność baterii i parametry związane z ładowaniem. Pojemność brutto baterii w naszym Xpengu, w tym testowanym egzemplarzu, to 98 kWh, a pojemność netto to 94 kWh. W wersji Standard Range mamy tutaj tylko netto do dyspozycji 75 kWh. Moc ładowania w większości modeli to 300 kW, natomiast w modelu Standard Range to 260 kW, co i tak jest niesamowicie dobrą wartością. Moc ładowarki pokładowej to 11 kW, a napięcie baterii 800 V, co oczywiście daje nam pewne możliwości związane z odzyskiwaniem energii. Przechodzę teraz do parametrów, które najczęściej omawiam na samym początku, czyli rozmiary samochodu. No i samochód krótki nie jest. 4 metry 89 cm, także naprawdę spora landara. Szerokość bez lusterek to 1,93 m, w zasadzie 1,94 m. Wysokość to 1,67 m. Rozstaw osi prawie 3 metry. Samochód sam w sobie waży 2340 kg, co muszę zaznaczyć, plasuje go mniej więcej jednak w standardzie Tesli Model X. Dopuszczalna masa całkowita to 2800 kg. Ładowność 520 kg w wersji Standard Range. Bagażnik ma 660 litrów, przy złożonych siedzeniach ogromny 1576 litrów. Dodatkowo mamy przedniego franka, który jest w stanie pomieścić 71 litrów ładunku. Maksymalny udźwig przyczepy, bo ten samochód może ciągnąć przyczepę, to 1500 kg. Natomiast maksymalny udźwig przyczepy bez hamulców to 750 kg. Także mamy do czynienia tutaj niewątpliwie z samochodem, który jest jakąś konkurencją, czy dla Kii, czy dla Tesla Model X. Mi osobiście on się bardzo podoba. Mało tego, bardzo podoba mi się Xpeng. Kibicuję tej marce i być może Xpeng stanie się jedną z tych marek, którą zajmiemy się oprócz Tesli. Niniejszym dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było i nie moglibyśmy testować tak wspaniałych samochodów. Trzymajcie się, cześć!